Na pewno masz już zrobione małe podsumowanie z zeszłego roku. Albo krótką ocenę, albo listę tego, co poszło nie tak i drugą listę tego, co poszło dobrze. Możliwe, że okazało się, iż należysz do tych, którzy wiedzą, co poszło nie tak, ale nadal robią to samo. Albo należysz do tych, którzy wiedzą, co nie działało i co zadziała, zrobili to, a potem przestali. W tym filmie powiem Ci o tym, co powoduje, że robisz to, co nie działa, dlaczego do tego wracasz i jak sobie z tym poradzić. To jest trzecie pytanie, które zadają sobie ludzie, którym się w życiu wiele rzeczy udaje. Jeśli nie widziałeś dwóch poprzednich, to link jest w komentarzu. A to trzecie pytanie brzmi: jakie myśli, jakie przekonania Cię powstrzymywały, Cię blokowały w 2023 roku? Może robiłeś rzeczy małe, jakieś takie mało istotne albo na małą skalę. A może czujesz się zbyt stary, a może zbyt młody? Może Ci brakowało wsparcia osób z Twojego otoczenia? Może to był brak czasu, a może brak pieniędzy Cię powstrzymywał? A może nie rozumiesz tych wszystkich nowych technologii, social mediów itd., itd. A teraz pomyśl sobie, że dożyłeś i dożyłaś pięknego wieku, na przykład 85 lat. Jesteś w świetnej formie. Zasiadasz sobie z herbatką przed telewizorem i w tym telewizorze leci film. Film o Tobie, o kobiecie lub mężczyźnie, którym mógłbyś się stać. Gdyby właśnie ta blokująca myśl, to blokujące, niewspierające przekonanie Ci nie stanęło na drodze. Patrzysz na ten film i widzisz wspaniałą osobę, która jest odważna, jest śmiała, jest przykładem dla swoich dzieci i swoich wnuków. I widzisz na tym filmie, że ta kobieta lub ten mężczyzna się przewraca, a potem się podnosi i znowu się przewraca i znowu się podnosi, a potem znowu się przewraca, a jednak się znowu podnosi. I jeszcze raz się upada, i jeszcze raz się podnosi. I tych upadków i tych podniesienia się z upadku jest tego dużo. Regularnie się to zdarza. No i patrzysz, że ta osoba żyje sobie na całkiem fajnym poziomie. Nic jej nie ogranicza, ma wolność wyboru, sama sobie organizuje swoje zajęcia. Jej kalendarz zależy wyłącznie od niej, od tej osoby na tym filmie. I pytasz sam siebie, kim jest ta wspaniała osoba na tym filmie? No kto? A to Ty jesteś. To jesteś Ty bez tego przekonania, które Cię powstrzymuje, bez tej blokującej myśli. To jest ta osoba, którą się mógłbyś stać, możesz się jeszcze ciągle stać, kiedy wyrzucisz, pozbędziesz się, odsuniesz od siebie to wszystko, co Cię blokuje, to wszystko, co jest w Twojej głowie, co Ci nie pozwala żyć życiem, na które zasługujesz, na którego pragniesz. To właśnie Ty jesteś tą niesamowitą osobą bez tych przekonań. Więc nie pozwól tym wstrętnym myślom Cię powstrzymać. No po prostu nie pozwól. Jak możesz to zrobić? Jak pozbyć się tych blokujących myśli, niewspierających przekonań? No, nie ma innego wyjścia, jak zmienić to. Po prostu zrób z tej negatywnie ujętej myśli swój atut. Tak, dobrze słyszysz, swój atut. Na przykład: jestem zbyt stary, nie znam się na nowych technologiach. To jest dobre dla dzieciaków. Zamień to na: może jestem stary i nie znam się na nowych technologiach, dzieciaki się na tym lepiej znają. Za to ja mam tyle życiowych doświadczeń, że te dzieciaki wszystkie tym przebijam. Albo na przykład: jestem zbyt stara, to się nie uda. Zamień na: ponieważ jestem już starsza, mam za sobą bardzo dużo różnych życiowych doświadczeń, przez bardzo wiele rzeczy w życiu przeszłam i mogę z tego zrobić dobry użytek. Mogę to dobrze wykorzystać. Rozumiesz już, o co chodzi? Wszystko zależy od tego, jaki kontekst do tego podłożysz, jaką zależność między faktami ustawisz. No owszem, jesteś starsza, to fakt. Młodzi są po prostu młodsi, to też jest fakt. Ale Ty masz coś, czego nie mają oni. Oni też mają coś, czego nie masz Ty, ale Ty masz coś, czego nie mają oni. Masz dużo do zaoferowania, masz za sobą już tyle doświadczeń, że możesz tych młodych uczyć. Wcale nie jesteś gorsza, masz dużo do zaoferowania i nie umniejszaj tego. Bardzo Cię proszę, nie umniejszaj, dostrzeż to. Zamień te wszystkie historyjki typu: jestem za stary na to, za stara na to, na tamto, to się nie uda, na inną historyjkę, na historyjkę pod tytułem: właśnie teraz jest dobry czas na to, czy tamto. Właśnie teraz jest ten czas.
Dean Graziosi, który jest znanym na świecie ten trenerem, który uczy setki tysięcy ludzi, i ja właśnie się od niego tego nauczyłam. Dean Graziosi ma dysleksję. I jego historyjka, jego myśl taka niewspierająca, to przekonanie, które sobie powtarzał, brzmiało tak: nic mi się nie uda, bo mam dysleksję. Dzisiaj Dean jest bardzo zamożny, ma świetnie prosperujący, wielomilionowy biznes, ma swój własny samolot, znają go setki tysięcy ludzi na całym świecie. Dysleksję też ma, nadal ją ma. Nadal ma problemy z czytaniem, z pisaniem chyba też. A mimo to jest nauczycielem, trenerem setek tysięcy ludzi. Przestał sobie wmawiać, że dysleksja go w czymś ogranicza, pozbawia go czegoś w jego życiu. Wręcz przeciwnie, jest przykładem na to, że się da, mimo tak silnego ograniczenia. Innym przykładem na pewno znasz Nick Vujicic. To jest człowiek, który urodził się bez rąk i bez nóg. Wyobrażasz to sobie? Koszmar. Urodził się bez rąk i bez nóg. Mógł się załamać, mógł się poddać, mógł nic ze sobą nie robić, po prostu posłuchać tych wszystkich niewspierających, blokujących myśli, które w takich przypadkach często w głowie siedzą. On nie może ani chodzić, ani nic robić rękami. Ale coś tak potwornego nie powstrzymało go przed prowadzeniem spełnionego życia. Ma rodzinę, żonę, dzieci i wielomilionowy biznes. On też jest bardzo znany na całym świecie jako trener rozwoju osobistego, tego, żeby nad swoją głową pracować w taki sposób, żeby nam pomagała, a nie przeszkadzała. Rozumiesz teraz, że te wszystkie rzeczy, które sobie wmawiasz, te blokujące myśli, te niewspierające przekonania, to małe bzdurki są. Rozumiesz to? Mam nadzieję, że tak. Nie pozwól tym myślom ograniczać Ciebie i Twojego życia, bo zasługujesz na więcej. Zasługujesz na dużo więcej. A teraz naciśnij tu, zasubskrybuj mój kanał i nadstaw ucho na następne wideo. Do zobaczenia!